Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam Was na ciasto, które jest obowiązkowym punktem wśród jesiennych wypieków. Przygotujemy niesamowicie aromatyczną babkę cynamonową z orzechami włoskimi. Prosta rzecz, a ucieszy każdego fana cynamonu. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione jesienne ciasta. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszej babki zaczynam od prostego nadzienia. Do niewielkiej miski wsypuję 60 g grubo siekanych orzechów włoskich. Dodaję do nich 75 g drobnego cukru trzcinowego i łyżkę cynamonu. Jeśli nie macie pod ręką cukru trzcinowego, możecie użyć zwykłego białego, też się sprawdzi. Zawartość naczynia krótko mieszam tylko do równego rozprowadzenia cynamonu w cukrze i na chwilę odstawiam. Następnie zajmuję się składnikami suchymi. Do przygotowania ciasta potrzebuję 300 g mąki tortowej, 2 łyżeczek sody oczyszczonej i niewielkiej szczypty soli. Składniki suche przesiewam przez drobne sitko, a następnie krótko mieszam za pomocą rózgi tylko do całkowitego połączenia. Według mnie babka najlepiej wychodzi na sodzie, ale wiem, że nie każdy może ją jeść. Jeśli macie taki problem, podmieńcie ją na proszek do pieczenia, powinno wyjść równie dobrze. Po wymieszaniu odstawiam składniki suche na bok i ruszam dalej. Do dużej miski przekładam 150 g miękkiego masła i dodaję do niego 75 g drobnego białego cukru. Zawartość naczynia ucieram za pomocą miksera do uzyskania jasnej, puszystej masy. Ważna sprawa, wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej, dlatego pamiętajcie, żeby wyjąć je z lodówki na przynajmniej godzinę przed przygotowaniem ciasta. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji zbieram masło ze ścianek miski za pomocą silikonowej szpatułki. W ten sposób będziemy mieć pewność, że wszystko łączy się ze sobą tak jak powinno. Po oczyszczeniu ścianek miski zaczynam dodawać do masła 3 jajka. Robię to pojedynczo i za każdym razem dokładnie łączę ze sobą zawartość naczynia przed dodaniem kolejnego jajka. W ten sposób jajka łączą się z masłem o wiele szybciej niż gdybym dodał wszystkie naraz. Po dodaniu trzeciego jajka masa zacznie wyglądać, jakby zaczynała się rozdzielać. Jest to normalne i nie ma się czym przejmować. Po dodaniu mąki wszystko naprawimy. Zanim przyjdzie czas na mąkę, dodaję do masy 300 g gęstej, kwaśnej śmietany i łyżeczkę pasty waniliowej. Zawartość naczynia krótko łączę ze sobą za pomocą miksera na niskich obrotach tylko do rozprowadzenia śmietany i wygładzenia masy. Następnie zaczynam dodawać do ciasta mąkę z sodą. Robię to w 3 partiach i za każdym razem szybko łączę ze sobą składniki tylko do momentu, aż przestaję widzieć mąkę. Nie mieszajcie ciasta za długo, bo wyjdzie ciężkie i zbite z dużą szansą na zakalec. Przyznam szczerze, że robiłem to ciasto kilka razy i najlepiej wychodziło, kiedy najmniej się do tego przykładałem. Po dodaniu ostatniej partii mąki nawet nie próbuję jej całkowicie wmieszać mikserem. Kiedy przestaję widzieć mąkę w samym cieście, odkładam mikser i kończę mieszanie przy pomocy silikonowej szpatułki, choćby po to, żeby oczyścić ściany miski z mąki. Połowę tak przygotowanego ciasta przekładam do natłuszczonej, wyłożonej papierem do pieczenia keksówki o rozmiarach 30 na 12 cm i rozprowadzam je równą warstwą po całej powierzchni. Oczywiście nie musicie odmierzać ciasta co do grama, zresztą w trakcie pieczenia i tak wszystko się trochę przemiesza. Po wyrównaniu ciasta wykładam na nie mniej więcej połowę cukru z cynamonem i orzechami. Rozkładam nadzienie w taki sposób, żeby utworzyć cienką warstwę na całej powierzchni. Ostrożnie przykrywam je resztą ciasta i wyrównuję wierzch. Wyrównaną górę ciasta pokrywam resztą cukru, która utworzy w trakcie pieczenia przyjemnie chrupiącą cynamonową skórkę. Na tym etapie możecie też przemieszać całość wykałaczką lub patyczkiem do szaszłyków. Wtedy uzyskacie ciekawie wyglądający środek, ale ja tym razem ten krok pomijam. Tak przygotowane ciasto trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza funkcji góra-dół na 40-45 minut do suchego patyczka. Ciasto pieczcie na środkowej lub drugiej półce od dołu. Ja ze swoim piekarnikiem przestałem się ostatnio dogadywać, dlatego niepotrzebnie kombinowałem z najniższą półką i moje ciasto wyszło odrobinę przepieczone od spodu. Mimo wszystko dalej było pyszne.
Po 45 minutach wyciągam ciasto z piekarnika i odstawiam w blaszce do lekkiego przestudzenia na około 15 minut, po czym wyciągam babkę na kratkę i studzę całkowicie. Po około 2 godzinach powinna być gotowa do jedzenia. Powiedzieć, że ciasto wychodzi puszyste i wilgotne, to jak nic nie powiedzieć. Całość jest lekka jak chmurka i niemal słychać powietrze uciekające z ciasta w trakcie rozrywania kolejnych kawałków. Lekka, wilgotna konsystencja jest przełamywana przez chrupiące orzechy i zapieczoną skórkę na górze. Całość pachnie tak fenomenalnie, że gwarantuję wam, na jednym kawałku się nie skończy. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał, życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!